Cześć, czołem, witajcie ponownie. Motocykl jest rozkręcony tak jak poprzednio. Zabieram się na szybko. Do czego? Do oczyszczania elementów, które chcę przemalować. Bardzo prosto, czyli sobie oczyszczę z rdzy, oczyszczę tak jak się da i będę to malował przy pomocą tak zwanego farby w sprayu. Jakiej jakości, to się okaże. Nic innego nie wykombinuję w tej chwili. No niby maksymalnie wytrzymała jak te wszystkie inne farby. Zobaczymy z czasem. I później wracam do kończenia, przerobienia delikatnie jeszcze tego czujnika prędkości. Więc dzisiaj wszystko. Najpierw malowanie, w międzyczasie kiedy będzie schła pierwsza warstwa, trochę dłubania przy czujniku, pomalowanie drugiej warstwy tych stelaży, tych metali i praca nad czujnikiem. To jest amelinum, to jest aluminium, tego nie pomalujesz, zobaczymy. To tak, oskrobałem. Z tym walczę. Ta ramka, ale ona naprawdę jest lekka i naprawdę niezbyt mocna, można powiedzieć, bo to jest rurka cienkościenna, zagnieciona tutaj. Ale walczę z tym, aby to oczyścić i widać tutaj wyraźnie wrzery korozji, które już były. I ciężko to doczyścić. Idzie też do pomalowania klakson. Też widać wrzery korozji. Też ta farba bardzo łatwo udało się ją zeskrobać. Jeszcze tutaj też powalczę, oczyszczę w miarę możliwości i idzie do malowania. Czy będzie działał? Zobaczymy. Jeżeli nie, klaksony nie są drogie. Zawsze można jakiś tani klakson zamontować, który będzie działał. I najważniejsze, tutaj widać najwyraźniej jaka jest korozja. I za to też się już zabieram różnymi sposobami szczotki. Jak na razie to mi się spisuje z udarem, bo gdy przyblokuje mi się to, no to po prostu udar się włącza, tak? I nie ma blokady i to jest chyba najbardziej bezpieczne przy tego typu pracach, bo wkrętarka to chyba musiałbym sprzęgło uruchomić, ale wkrętarka jest mniej bezpieczna. No i rękawiczki i oczywiście okulary ochronne. To na pewno, bo te druciane szczotki, inne rzeczy, po prostu druciki się wyrywają i kaleczą, wbijają się w skórę. To jest normalne, już to przerabiałem. I właśnie ta obudowa wentylatora jest najbardziej podrdzewiała i najtrudniej to doczyścić przy pomocy tego, co mam, bo na pewno można to by było wypiaskować ładnie, ale chcę ogniska rdzy wytępić, a resztę tam najwyżej to już zamaluję tam, gdzie tej farby nie uda mi się zdrapać. Ale jak widać, te ogniska rdzy pod farbą są wszędzie tutaj. Pewnie taniej by było taką obudowę w lepszym stanie dostać, ale spróbujmy zrobić to z tym, co jest. Powiem Wam tak, że ja osobiście jestem zadowolony z tego rezultatu, chociaż jak widzicie, zostawia jeszcze wiele do życzenia, ale już nie mam czym do końca tego wyskrobywać. Większość tej grubej korozji została usunięta mechanicznie, tak jak z klaksoną. Tutaj po prostu nie mam dojścia. Tutaj jeszcze spróbuję po rogach, ale powiedzmy, że pokryję tą farbą te powierzchnie. Najpierw teraz sobie otłuszczę acetonem. To wszystko umyję. Tutaj też spróbuję jeszcze może tym małym silniczkiem ze szczoteczką tutaj dojść po tych rogach. Może się uda, zaraz spróbuję. Jeżeli tak, no to fajnie, jeżeli nie, to nie, bo nie mam jak tego tutaj doskrobać. To sobie czeka, musi przeschnąć przed acetonem. A ja mam taką rączkę, pierwszy raz będę malował z taką rączką. I jestem ciekawy, czy faktycznie będzie dużo lepiej. Nie wiem, dowiem się. I będę malował, ściągając z drutu nad kartonikiem i później z powrotem będę odwieszał tutaj do schnięcia. Zacznę od płaskiej blaszki. To najmniej istotne. Zresztą to, co maluję teraz, to i tak mało istotne, czy będą zacieki, czy nie. Chodzi głównie o ochronę przed korozją i o tym, żeby nadać trochę koloru.
Tak jak mówię, malowanie w moim wydaniu to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie znam się na tym w takim stopniu, żeby zrobić to prawidłowo. Są zacieki, dałem już trzecią warstwę w odstępach. Jak to będzie, nie wiem, nie mam pojęcia, ale malowanie sprayem, obawiam się tego, jak będę malował owiewkę, czy też będą takie same zacieki, czy ta rączka jest pomocna, czy wręcz odwrotnie. Zmieniam, modyfikuję, wyciąłem wszystkie zęby dookoła i teraz tutaj frezuję miejsce na magnesik, aby było jak najmniej miejsca zajmowało, ale żeby nie wejść z tym do środka. I próbuję jeszcze raz, bo mi tam troszeczkę zahaczało. Myślę, że tak powinno być dobrze. Dobra, zrobiłem bardziej stabilne połączenie, żeby testować tutaj kontaktor i magnes. Tą ściętą końcówkę przylutowałem sobie do przewodu i doprowadziłem do miernika. Już nie ma jakichś tam kombinacji drucików wchodzących do wtyczki. Teraz wtykam wtyczkę i sprawdzam kontaktor. Ułożenie magnesu będzie stabilnie. Można słuchać, wkładam i kręcę. Jest. Teoretycznie nic nie blokuje. Jeszcze raz tą opaską, koszulką termokurczliwą zablokuję magnes. Zobaczę, czy to się wszystko zmieści. Nie będę się zagłębiał w czasy, bo to nie zapłon, ale tak. Mamy tutaj strzałeczkę. Wnętrze delikatnie przesmarowałem. Naciskam na siłę koszulkę termokurczliwą z klejem, która jest w środku. I myślę, że kończę temat, zamocuję koło i sprawdzę, czy zlicza impulsy. I podepnę podlicznik i sprawdzę, czy zlicza impulsy. Kolejny dzień oczywiście. I montuję tą obejmę plastikowa tutaj na widelec, żeby puścić tą linkę od prędkościomierza, czyli nowy przewód. Zmieniam od razu śruby. Jeszcze raz dziękuję dla brata, że mi tam garść sypnął tych śrub inox, czyli z nierdzewki, bo akurat mi się tutaj ładnie będzie wpisywało. I zobaczymy zaraz za momencik, gdy skończę montaż przedniego koła na ośce, czy wskazania prędkościomierza drgną. I trudno będzie teraz sprawdzić poprawność, ale chodzi o to, czy będzie wskazywał prędkość. Później to sobie dostosuję. W domyślnych ustawieniach powinno być dookoła 21 cali teoretycznie, ale zobaczymy za moment. Motyla noga. Już pamiętam, co się działo przy odkręcaniu tej obejmy. Z tyłu jest nakrętka w gnieździe i to gniazdo jest wyrobione. I teraz gniazdo nie blokuje nakrętki, a kluczem nie ma jak chwycić, ale jest samohamowna. Jest dokręcone, to się sobie obraca, ale nie odpadnie. Wszystko się trzyma. I teraz tak, no postaram się przełożyć tym szlakiem linki tutaj, za ten uchwyt, tak jak to szło mniej więcej fabrycznie, albo przypnę zaraz do linki hamulca. Sprawdźmy. Poruszmy kołem. Poruszamy kołem i licznik się aktywuje sam, bo jest to... I mamy wskazania prędkości, więc teoretycznie powinno nam to działać. Można powiedzieć, że fajnie ślimacznica jest zamaskowana praktycznie jak oryginalna linka. Tędy sobie idzie, natomiast szukam czegoś, żeby zrobić z tego przelotkę i tutaj zamocować tą linkę w tym miejscu i później też zamocować gdzieś tutaj i wszystko. No ale tak wydaje się, że wszystko, ale trzeba coś znaleźć, coś sfabrykować, jakąś przelotkę i szukam w moich przydasiach, nie wiem, z drutu zrobić, trzeba coś zrobić. No to chwilę nie mam czasu pomalować półek, zrobić zawieszenia przedniego, wymienić łożyzgówki ramy, to nie jest ten moment. Pomalować lagi chciałbym, ale się śpieszę i tak, zwykła prosta rzecz. Jak poprowadzenie tego przewodu od czujnika prędkości robi się małym wyzwaniem, bo ten przewód pracuje razem z zawieszeniem
i przypiąłem go do linki do przewodu hamulcowego, ale żeby go tutaj doprowadzić do czachy, czacha stoi w miejscu. Niby tak jak w fabrycznym, też stała w miejscu, tylko ta linka jakoś inaczej wchodziła bezpośrednio do licznika fabrycznego. A teraz tutaj kombinuję, jak to przyczepić tak, żeby tutaj mi nie wychodziło, bo jak obracam kierownicą, to się wszystko mi tutaj wysuwa, wsuwa, pracuje po prostu. O, jak widać, te linki pracują i tu się mi wygina. Żeby to było gdzieś tu przypięte na sztywno paskami i ten elastyczny przewód był spięty, żeby nic nie prężyły przewody elektryczne, żeby się to nie urwało. Więc no, wymyślam dalej, jak to spiąć, żeby pracowało, żeby mi tutaj też ten przewód nie wyłaził bez potrzeby i się nie wcinał w widelec. Powiem tak, szukajcie, a znajdziecie. Linka idzie tak jak tutaj widzimy, jak fabrycznie praktycznie, aż rymuje, tutaj przez ten uchwycik i wchodzi na środek. I teraz tak, włożyłem tutaj pomiędzy ten stelaż czaszy, tak tutaj, żeby był dystans odsunięty od tych śrub, od półki, żeby tutaj nic nie zahaczało. Idzie na środek. Zrobiłem pętlę w środku tak i tak. Złapałem opaską tu i tu, żeby pętla mi się nie rozjechała. Tutaj też opaską do stelaża. Dzięki temu mam zapas tego przewodu. Osłonka jest sztywna, a miękki przewód tutaj wychodzi już, nie tutaj, gdzie on tutaj wychodzi, tutaj i tutaj do spięcia. I wychodzi na to, że powinno być dobrze, no ale motocykl jest podniesiony przód. Zobaczymy po opuszczeniu, czy to będzie wadziło, czy nie, jak to będzie z osłonką, ale pierwszy plan jest taki, żeby tak zostawić, bo teraz skręcając, widzicie, skręcając nam nie zahacza, a nie chcę tego brzydkiego plastiku fabrycznego tutaj wkręcać, gdzie była prowadnica do linek, bo będzie on bardzo, bardzo widoczny i będzie pewnie brzydko. A tak zobaczymy, czy będzie ok. A jak nie, trzeba będzie pokombinować. Jak widać, elementy są pomalowane, wyschło to. Nawet aluminium. Jestem ciekawy, bo chyba były 4 warstwy co najmniej, ale to jest farba z puszki, więc to nie jest nic dobrego, ale na jakiś czas powinno wystarczyć, więc to fajnie wygląda. To będę zaraz składał. To też będę wkładał, okleję taśmą papierową, żeby zabezpieczyć, bo tutaj trzeba pokombinować, żeby to włożyć. Klakson. Jestem ciekawy, czy będzie działał. Okleję tutaj taśmą papierową i oskrobię konektory. Mam nadzieję, że będzie działał. No wygląda nawet fajny. Lepszy efekt niż się spodziewałem, malując tym sprayem, jak to wyschło wszystko i wciągnęło. Oczywiście skórka pomarańczy, ale to nie jest karoseria. To sobie jest zabezpieczenie. Może niezbyt ładnie, ale trochę zabezpieczyłem, bo teraz trzeba znowu z powrotem to poprzekładać tutaj obok wydechu, obok tego wszystkiego. I istnieje naprawdę ogromna szansa, że to się już od razu przy montażu porysuje. Dobra, ja sobie zabieram się do pracy. Założenie tych mocowań z tym wszystkim wymaga, jak to wszystko, dużo cierpliwości, bo tutaj jest też tulejka dystansowa, żeby nie zapomnieć, pomiędzy tym spornikiem a blokiem silnika. Teraz do tego, gdzie jest ten element, ta blaszka trzymająca spornik owiewki. Tak. Dam klej do gwintów tutaj. Nie pamiętam konkretnie jaki moment dokręcania. Zaraz sobie sprawdzę, a jeżeli nie znajdę, no to jest śruba M8. To będzie około 24 Nm. Więc zabieram się za składanie tego supportu całego. Jak widać, zabiera to sporo czasu. Powiem tak, że ta taśma na pewno się przydała, bo ciężko było to naprawdę umiejscowić w swoim miejscu. Teraz zdejmę taśmę i zobaczycie, jak wygląda ten stelaż po zamontowaniu. Voilà, oczyszczone styki klaksonu. Elegancko. I pora zamocować to wszystko w całości i sprawdzić, czy będzie trąbić.
Klakson przykręcony. To sprawdźmy, czy klaksoni. Gdzie jest klakson? Tutaj. Klaksoni, ładnie. Super. Oczyszczam wszystkie tutaj styki. Wentylator chłodnicy. No fajnie wygląda. Przynajmniej nie ma tej rudej zarazy. Jeszcze co wyczyszczę zaraz sobie szczotką. Wyczyszczę tą masę, bo jest podejrzana. I montuję wentylator. Do wentylatora montuję aluminiową blaszkę. I postaram się zrobić, jeszcze jest przewód od włącznika wentylatora, to spiąć. Szczotką też oczyściłem te ucho, gdzie będzie masa. I szczotką oczyściłem standardowo całą tą śrubę z sadzy, jak i oczko połączeniowe, więc masa powinna być dobra. Tak jak widać, tutaj jest czyściutko. Skręcam. I no na pewno będzie się korozja teraz pojawiała, bo zdrapałem farbę, ale musi być masa. Powiem tak, źle zrobiłem, pomyliłem się, ale już tak zostanie. Dlaczego się pomyliłem? Bo masa ma być nie na obudowie wentylatora, tylko ma być na radiatorze. I w zasadzie mogłem tego nie skrobać. Motyla noga. Widzicie? Też czasem ze zmęczenia po prostu zanim pomyślę, to coś zrobię. Trudno. Ale będzie masa też na masie. O, i wygląda to teraz tak. Nie za bardzo rzuca się w oczy, o co chodziło. Zabezpieczone. Teraz tutaj co muszę? Co chcę zrobić? Pora zacząć łapać tą elektrykę do tej blaszki tutaj jest, ale zanim to zrobię, to mam jeszcze ostatni kabelek, ostatnia kostka moja. Biały kabelek, który, żebym mógł połączyć z tym moim przewodem tutaj jako wyzwalanie wentylatora. Z jednej strony to będzie zmora, a mówię o opaskach, trytkach zaciskowych, dlatego że mam je wszędzie. Wszędzie te opaski są założone w całej instalacji. Tak jak w pracy używam często, no to właśnie obcinam i zakładam nowe. Tylko trzeba je później mieć ze sobą. Ale troszeczkę dodaję więcej roboty. Dobra, mam poprzypinane, tu zabezpieczone. Wentylator mi się przewody nie wkręcą. Tu założone. Tak. Teraz pora sprawdzić, czy mój wentylator startuje. Startuje, dmucha. Już powoli zaczyna wszystko cieszyć, zgodnie z planem. Ten wentylatorek działa zgodnie z planem. Oświetlenie też na pstryczek. Zostało tylko tutaj zrobić ładne opisy. Awaryjne działa, to co było dorzucone. Gniazdko też powinno ładowania zadziałać. Tak, na panelu. Licznik jest już spięty. Teoretycznie też wszystko powinno działać. Jeszcze tylko konfigurację skończyć ewentualnie. O, mamy zapalone. Nie. Mamy zgaszony. Z licznikiem kiedyś opowiem, o co chodzi, jak to wygląda. Jeszcze nie na tym etapie. I grzane manetki spiąć jako dodatek. Spiąć to całą elektrykę do tej fajnej blaszki, która już jest w fajnym kolorze. I co jeszcze mi zostało z tego wszystkiego? Spróbować próbnie uruchomić silnik, zobaczyć, czy działa i zająć się w końcu już tylko szpachlowaniem i pomalowaniem owiewki. I teoretycznie byłoby tyle. Widzicie, jak to wygląda teraz? Nie rzuca się w oczy. Nie ma tego, było kiedyś tak. I tutaj wychodziło dolne mocowanie. Jest minimalistycznie, zbędne rzeczy zostały wycięte. Więc żegnam Was na tą chwilę. Jadę do domu odpoczywać.
Zostawiam znowu bałagan, chociaż trochę udało mi się ogarnąć. I widzimy się niebawem. Jeszcze tutaj może troszeczkę przypiąć, więc klątwa opasek będzie, zemści się to na pewno. I to myślę, że prędzej niż później. Będę musiał po prostu mieć całą nową paczkę opasek, gdy będę się do czegokolwiek zabierał. O, linka, mówię, przewód od prędkościomierza idzie na środku, tak tutaj będzie leciał. Jestem ciekawy, czy to będzie widoczne, czy będzie przeszkadzało. Lagi, chciałbym wymienić te neopreny, mam nowe, to pomalować półki, wymienić olej, łożyska, główki, ramy jeszcze nie wymagają, ale dlatego z tym się wstrzymam. I może pomalować też lagi, ale z tym się wstrzymam, jak przejdzie badanie techniczne, ten motocykl, to wtedy będę mógł myśleć dalej. Na razie minimum, baza, podstawa, aby złożyć to w całość, zrobić jazdę testową, ustawić światło, pojechać na te nowe badanie techniczne, posłuchać co mi powiedzą, jak podbiją, będzie można pomyśleć co dalej, ale śpieszę się z tego powodu, że już za długo to trwa, a potrzebuję też do pracy dojeżdżać. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, łapki w górę, piszcie i widzimy się niebawem. Hej!